Czołgiem miałem nie olewać tego kanału, ale uprzedzałem, że mogą pojawić się jakieś przestoje. Chciałbym robić tu więcej, ale wiecie jak to jest. Każdy ma różne zajęcia, swoje sprawy, czasami nawet całe podwójne życia utrzymywane przy życiu przez długie lata. W branży gier taki dualizm też jest powszechny i mamy na przykład firmy chwalące się uznaniem graczy i swoją wirtuozerią w deweloperce, ale ani sami gracze tego uznania jakoś specjalnie nie okazują, ani tym bardziej nie widzę żadnej wirtuozerii w ostatniej grze studia Bloober Team, czyli The Medium. Medium? No bo tytuł wyszedł na tyle dawno, że chyba wszyscy zdążyliśmy sprawdzić, że jest mocno medium, ale ja miałem to szczęście, nieszczęście, że sprawdziłem go dopiero niedawno. A że ta sama ekipa teraz robi bliskiego mojemu serduszku Silent Hilla 2, to postanowiłem przyjrzeć się temu dokładniej. Najpierw ustalmy sobie jedno. Wiem, że Medium nie jest najnowszą grą Bloober Teamu, ale remake, reboot, remaster, compendium czy czymkolwiek w oczach devów jest ostatnie Layers of Fear nie liczę, dlatego że jest to po prostu kolaż starszych, ale przemontowanych produkcji. Medium jest nowe, medium jest świeże, pachnące trudnym do zniesienia miksem wysuszonego na deweloperskiej pustyni game designu, wszystkich poprzednich dokonań studia oraz, co chyba jest najbardziej drażniącą nutą ze wszystkich, chęcią zwrócenia na siebie uwagi Konami. Medium opowiada historię Marianny, zaczynającą się bez żadnego kontekstu, ale sam początek gry to jedna z nielicznych rzeczy, która tutaj naprawdę działa. Lądujemy w niepozornej krakowskiej kamienicy z klasyczną klepką na podłodze i monstrualną meblościanką zajmującą połowę ściany. Swojsko jest, można powiedzieć, szczególnie dla tych, którzy pamiętają PRL, albo chociaż ostatnią dekadę ubiegłego wieku, gdzie tego typu widoki były jeszcze dość powszechne. W mieszkaniu znajdziemy też kilka artefaktów dawnych, no ale z perspektywy medium obecnych czasów, a to jakiś stary medal, a to artykuł w lokalnej gazecie wspominający o Solidarności. Bloober generalnie był tu bardzo konsekwentny, ponieważ w pierwszej lokacji chyba tylko kocie żarcie w kuchni ma etykietę w tym dziwnym języku z ogonkami przy literach. Cała reszta, jak jeden mąż, jest po angielsku. Z jednej strony rozumiem ten zabieg, ale z drugiej niespecjalnie, bo nie przypominam sobie anglojęzycznych gazet czy plakatów tych już dawno niestety minionych lat. Skąd ta zachowawczość w tworzeniu świata, skoro jednocześnie dość niewybredne żarty przeszły bez najmniejszego problemu? Ano pewnie stąd, że ta polskość medium jest tylko na pokaz. I już tutaj zapaliła mi się czerwona lampka, bo twórcy ewidentnie chcą coś robić, ale też nie za bardzo. Tylko na tyle, żeby wystarczyło, czyli przyciągnęło naszą odbiorców uwagę, a potem można to po prostu olać. Powiecie, że to pierdoła, nic nieznaczący detal, jaki ostatecznie nie wpływa w aż takim stopniu na rozgrywkę i oczywiście będziecie mieli rację. No a co powiecie na twarze? Bo w świecie medium, co chyba nie będzie zbyt dużym spoilerem, spotykamy duchy. I te duchy mają dwie nogi, prawie zawsze dwie ręce, ale nie mają twarzy. Powiecie, panie, no przecież to jest taka maska pośmiertna, odlew wykonywany kiedyś, żeby utrwalić wizerunek zmarłego. Teraz już nie musimy, bo mamy zdjęcia i tak dalej. A ja powiem, tam, bo Bloober z jednej strony chciał zrobić oprawę z najwyższej półki, tak jak zawsze, a z drugiej polegli na mimice postaci, to też skorzystali z najtańszego i najszybszego rozwiązania. Podobnie jest z samymi animacjami, jakie spotykamy w trakcie gry, bo one też są mocno na pół gwizdka. W cutscenkach, których nie ma wcale tak mało, dzieje się nawet całkiem sporo, a w całkowicie statycznych ujęciach udaje się niekiedy wykrzesać jakąś dynamikę. A potem prowadzisz sobie główną bohaterkę przez meandry ośrodka wypoczynkowego Niwa, w którym dzieje się medium i oglądasz pokraczną animację truchtu albo wskakiwania na właściwe miejsce do odpalenia animacji otwierania drzwi. Zamierzony ukłon w stronę tych starych, dobrych czasów? No oczywiście, że tak, wszystko da się łatwo wytłumaczyć, ale prawda jest taka, że medium w kwestiach wizualnych obiecuje wiele, chociaż jest tak naprawdę jak nastolatek przechwalający się przed pierwszą dziewczyną. Dużo mówi, a potem wszystkim robi się trochę głupio. Czy to taki nieoczekiwany wątek autobiograficzny? Nie, oczywiście, że nie. I choć podobne wrażenie towarzyszyło mi także przy poprzednich straszakach Bloobera, to medium jest masą krytyczną, która wyznacza kierunek dla powstającego Silent Hilla 2, co bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba. Żeby zrozumieć, o co mi chodzi, musimy odbyć dłuższą wycieczkę, chyba aż do początków tego horrorowego Bloobera. Ten fragment z oskryptowaną scenką, który pokazywałem na początku,
i jest niezamierzenie komiczny. Mocno wątpię, czy taki właśnie był zamysł deweloperów, no ale wyszło jak wyszło. W ponad 2-minutowym wideo zobaczymy, że ten sam skrypt odpala się, ilekroć staniemy w konkretnym miejscu korytarza, co natychmiast burzy wszelkie mury unikatowości doświadczenia, bo jeśli nie natknęliście się na to wcześniej, to ta misternie utkana formuła onirycznego błądzenia po surrealistycznych korytarzach opiera się w całości tylko i wyłącznie na skryptach. Czasem całkiem mądrze zaimplementowanych, przez co twórcy delikatnie pchając graczy w odpowiednią stronę w bardzo tani, ale jednocześnie skuteczny sposób osiągają całkiem fajne efekty. W 2016 roku, kiedy Layers of Fear ukazało się, mogło to robić wrażenie. Tym bardziej, że mnie pierwsze przejście gry zajęło około 2 godzin, no i trochę się wynudziłem oczywiście tym tendencyjnym scenariuszem, jednak zanim zdążyłem zwrócić uwagę na poważniejsze wady, rzecz dobiegła końca. Później zacząłem się troszkę zastanawiać i myśleć o Kojimie, ale do tego przejdziemy za moment. Formuła rozgrywki z Layers of Fear została wyczerpana w zasadzie już rok później w Observerze, czyli kolejnej grze Bluebird Teamu. Grę sprzedał tak naprawdę Rutger Hauer w roli głównego bohatera, w dodatku dostaliśmy cyberpunkowy Kraków, czyli setting, jakiego w grach jeszcze nie było. Cud, miód, orzeszki, powtarzalny gameplay, no i dreptanie przed siebie, no ale jest znany aktor, jest cyberpunkowe, polskie miasto, można kupować i można się cieszyć. Projekt gry tak naprawdę odróżnia ją od Layers of Fear tylko settingiem oraz faktem, że jumpscarów jest nieco mniej, chociaż kiedy już się pojawiają, to działają praktycznie w identyczny sposób. Po Observerze studio zdecydowało się wrócić do Layers of Fear i przygotowało pełnoprawną część drugą, jaka miała funkcjonować na podobnej zasadzie co jedynka, ale zaprezentować już inną historię. Wyszło oczywiście bardzo fajnie, według SteamDB w jedynkę grało w piku nieco ponad 145 tysięcy ludzi, a w dwójkę nawet jeszcze więcej, bo całe 739 osób. Pomysł na grę był identyczny znowu jak poprzednio, ale w końcu takie prawo sequela. Dostaliśmy zatem symulator chodzenia z takim jakimś nudnawym dreszczykiem, powiedzmy. Posiadłość z pierwowzoru zastąpił statek, Hauera z Observera Tony Todd, czyli na przykład filmowy Candyman. No i żeby nadać całości więcej dynamiki, urozmaicić też jakoś zabawę, dodano niezwykle irytujące sceny ucieczek, ale nawet to nie dało rady zamaskować słabej i momentami absurdalnej fabuły. Ostatecznie jedynym naprawdę strasznym elementem w tej produkcji była zagadka, która gwałtownie przypomniała mi o moich dramatycznie słabych umiejętnościach matematycznych. Nie spodziewałem się, na moment opuściłem gardę i spanikowałem. Potem sprawdziłem oczywiście rozwiązanie w internecie, jak na prawdziwego gracza przystało, obejrzałem trochę śmiesznych kotów i po kilku dniach wróciłem do siebie. 44 lata temu The Cure wydaje A Forest, piosenkę o, nie zgadlibyście, lesie. Przez lata Robert Smith, czyli frontman zespołu, mówił o różnych źródłach tego pomysłu, wspominając m.in. swój koszmar z dzieciństwa i to, że A Forest miało być próbą opisania i utrwalenia uczucia ekstremalnego strachu towarzyszącego tej marze. Podobne cele mieli naśladowcy oraz kontynuatorzy cyklu filmów o Wiedźmie z Blair. Oryginał, nakręcony za kilkadziesiąt i zmontowany za maksymalnie kilkaset tysięcy dolarów, zarobił odrobinę więcej, bo około 250 milionów dolarów. Jak do tej pory marka nie została tak boleśnie zamęczona jak wiele innych serii, ale w ostatnich latach sprawy nieco przyspieszyły i w 2016 roku dostaliśmy jeden film, aktualnie chyba cały czas powstaje następny, a pomiędzy jednym a drugim Bluebird Team dorwał się do praw i przygotował grę. Nie ma w niej Rutgera Hauera, nie ma Tonego Todda, nie ma Polski w krzywym, zawstydzonym własnym językiem zwierciadle i nie ma też za bardzo gameplayu. Mamy oczywiście klasyczne błądzenie, tym razem po lesie, no i mamy psa, który jest jedynym pozytywnym aspektem tego bałaganu, jakoś spajającym nudnawą historię i zdemęciałego protagonistę. Do tego różne zakończenia z tym dobrym, wymagającym od nas nielogicznych czynności, jakich nie sposób wydedukować podczas pierwszego przejścia gry lub sprawdzenia w internecie, co oczywiście daje jakiś aspekt regrywalności, ale no bądźmy poważni, kto przy takiej ilości gier wychodzących każdego miesiąca miałby czas na powtarzanie średniaka dla jakiejś tam kilkunastosekundowej scenki. Ostatecznie blueberrowe Blair Witch jest trochę jak chłopiec i jego pies z dreszczykiem, tylko przy całej mojej ogromnej sympatii do Dona Johnsona i tego filmu, od ekranizacji Blair Witch wymagam chyba nieco czegoś innego. No i na tym kończą się gry Bluebird Teamu, gry, które oprócz tego co wymieniłem, oprócz tej powtarzalności, mają jeszcze coś, co niekoniecznie mi się podoba, jeśli weźmiemy pod uwagę, nad jaką grą pracują teraz.
Silent Hill 2 dla pokolenia obecnych mniej więcej 30-40-latków jest doświadczeniem chętnie i często wspominanym. W najnowszym numerze CD Action znajdziecie felieton trochę na ten temat, a trochę na temat tego, że to Senevrati, a odczucia, styl, zamysł i oddziaływanie Silent Hilla 2 na tych starszych już nie zadziała, z kolei z generacją Z rezonować nie będzie. Felieton polecam, autora pozdrawiam, bo nie sposób nie zgodzić się z tą tezą. Silent Hill, szczególnie dwójka, ma coś takiego nieuchwytnego, czego nie będzie dało się już ukazać niezależnie od tego, czy zrobiliby to oryginalni twórcy, czy ktokolwiek inny. W Gierkowie w ogóle jest taka pewna ulotność chwili, którą można dostrzec i docenić jakoś wyraźnie dopiero teraz, kiedy remake'i, remastery otaczają nas ze wszystkich stron i ta ulotność sprawia, że stare sztuczki zwyczajnie nie działają, kiedy są zrobione na nowo. Taki remaster trylogii Przygód Pani Archeolożki wydany w połowie lutego zagryzł, ponieważ nie próbował udawać czegoś, czym nie jest, będąc łakomym kąskiem tylko dla dziadersów, jakich nie odrzuca klasyczne sterowanie, bo to nowe jest jednak do dupy, i matematyczna rozgrywka. W swojej klasie trafił do tych, do których trafić miał i na szczerbatych uśmiechach 30-40-letnich starców poprzestać nie zamierza. No i tu wreszcie wracamy do medium, w którym już od pierwszych minut znajdziemy w zasadzie po trochu wszystkiego, co już kiedyś z Bloober Teamu wyszło. Mamy absolutną podstawę gameplayu tego studia, czyli oczywiście włóczęgostwo dla niepoznaki wsparte irytującym truchtem, kiepską animacją. Mamy rozciągające się korytarze, robiące miejsca dla ekspozycji fabuły. Mamy wspomniane na początku polskie akcenty, które wcale nie są tak do końca polskie, ale w kilku miejscach jednak są. Mamy skrypty działające oczywiście zero-jedynkowo, więc dopóki nie wykonamy określonych czynności, nic złego nam się nie stanie. Mamy potwora, którego sekwencje skradankowe i ucieczkowe trwają jakieś 4,5 sekundy każda. Mamy Troja Bakera, Marcina Dorocińskiego i bodajże Weronikę Rosati. Psa nie ma, to znaczy pies jest, ale na chwilę i nie funkcjonuje jako mechanika gry, bo tę rolę pełni umiejętność głównej bohaterki do widzenia świata takim, jakim jest, z jednoczesnym przebywaniem w takim mniej doczesnym wymiarze. Tyle, że oprócz bajeru wizualnego podwójnie męczącego nasze sprzęty, bo obydwa światy renderują się osobno, pomysł wykorzystywany jest może w 2, może w 3 zagadkach powtarzanych przez 10 godzin gry. Fabuła Medium jest wyzutą z horroru mieszanką absolutnie wszystkiego. W kolejnych godzinach scenarzyści żygają w ciebie czym się da, jak sprzedawcy uliczni w Indiach, tylko tutaj są to sprzedawcy polskich urazów i trudnych tematów. Molestowanie dzieci? Jest. Trauma? Jest. SBcy? No oczywiście są. Wojna? No a jak. Prześladowania Żydów? Pewnie. Rodzinne problemy i dramaty? Check. W sumie to szkoda, że wycięli ten fragment do Bestii z Wadowic, bo gdyby dodali do tego jeszcze talerz pierogów i jakieś memy z nosaczem i być może grilla, to mielibyśmy kompletną polską rękawicę nieskończoności w formie tej gry. Gry, która próbuje być tak bardzo na serio i tak bardzo nam tłumaczyć wszystkie wydarzenia, że w drugiej części cała ta historia po prostu leci na łeb na szyję i masz wrażenie, że po prologu przechodzisz od razu do epilogu. Wszystkie te rozpływają się w nicości i tracą znaczenie, nie otrzymując dostatecznie dużo uwagi, więc tak naprawdę po cholerę było je wprowadzać? Ano po to po co i dlaczego w ogóle The Medium powstało. Cała ta gra jest jak sklejona na słowo honoru kalka własnych pomysłów z przeszłości, zmieszana z nostalgią za czasami pierwszych Silent Hillów i Residentów. Bloober pokazuje, patrzcie, zrobiliśmy to i jeszcze to, w dodatku muzykę ogarnął nam ten legendarny kompozytor Akira Yamaoka, a jeśli dacie nam więcej czasu, więcej kasy, to zrobimy nawet coś lepszego. Tylko pokazuje to oczywiście nie nam, bo takie sztuczki są dla Konami, które w ostatnich latach szukało sposobu na powrót Silent Hilla w sposób bardziej klasyczny, powiedzmy, niż automaty do gry. Dla panie Areczku jest fałszywa skromność, no i mydlenie oczu, na przykład w wywiadzie dla Windows Central, w którym dosłownie w, 3-4 następujących po sobie zdaniach devowie mówią wprost. Medium jak Silent Hill? Nie, no weź, nie bądź taki. To oczywiście bardzo miłe, ale gdzie tam? Wcale tak nie uważamy. My to widzimy bardziej jak taką serię Amnesia Frictional Games, a może Obcego, no ewentualnie jeszcze Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Podobały Ci się te przykłady? No to nasza gra będzie jeszcze nawet lepsza.
Kiedy podsumujemy sobie dorobek krakowskiego dewelopera, zobaczymy, że nie są mistrzami horroru i wirtuozami strachu, a studiem głęboko zapatrzonym w przeszłość, tak swoją własną, jak i cudzą. W 2020 roku producent Medium w wywiadzie dla Gaming Bolta przyznaje, że Silent Hill 2 był ogromną inspiracją dla powstania tej gry. Tytuł pojawia się w różnych kontekstach i także w tym, że Silent Hill 2 jest inspiracją dla studia jako takiego i uważają tę odsłonę za jeden z najlepszych horrorów na świecie. Parę lat wcześniej, kiedy Bloober dopiero rozkręcał ten straszakowy biznes, deweloperzy otwarcie mówili o swoich inspiracjach PT, czyli znowu niedoszłym Silent Hillem, tworzonym przez Kojimę. Bloober nie był jedyną firmą próbującą wypełnić tę postkojimowską tęsknotę rozbudzoną grywalnym demem rebootu Silent Hilla, bo dokładnie tej samej sztuki próbowało na przykład Ellison Road czy Visage. No i udało się to, szczerze mówiąc, z różnym skutkiem, bo obydwa wymienione tytuły cierpią na brak kreatywności w tym sensie, że całe swoje jestestwo opierają na byciu pocieszeniem po PT. Nie są to w żadnym razie złe gry, szczególnie Visage, ale mówimy o produktach dostosowanych do konkretnej wizji, a nie oferujących nic przesadnie autorskiego. Layers of Fear idzie o krok dalej i jak się później okaże, przekracza tym samym Rubikon, bo niektóre rzeczy są z PT dość bezwstydnie skopiowane. Żeby nie szukać daleko, to oczywiście sam motyw żony, jej zachowanie, niektóre animacje, dźwięki. Niby inne, ale jakby takie same. Zupełnie jakby Bloober nie próbował dać nam czegoś zamiast PT, a po prostu zastąpić je. No to naśladownictwo nie pojawiło się oczywiście przy Layers of Fear, ponieważ towarzyszyło firmie już wcześniej. Portfolio, w tym portfolio ery przedstraszakowej, deweloperzy mają na koncie fatalnego klona Guitar Hero, klona Bombermana oraz innych, już mniej głośnych tytułów. Okej, powiecie, to było dawno, grzechy młodości i takie tam, jednak Bloober ma na swoim koncie zagrywki charakteryzujące niezbyt lubianych devów, podpatrujących aktualne trendy i pasożytujących na nich. Dla przykładu, pamiętacie być może obchodzącego w tym roku 10-lecie Flappy Birda? Odpowiedzialnego za grę Wietnamczyka chyba w pewnym momencie przerosła jej popularność, bo niedługo po udostępnieniu produkcji postanowił ją usunąć i w tym czasie, kiedy to zrobił, lawinowo zaczęły pojawiać się jej klony. Aktualnie trendy, chociażby steamowe, są kopiowane na bieżąco i stały się plagą, która większości graczy raczej się nie podoba. To, że akurat horrory zażarły w przypadku Bloober Teamu, było prawdopodobnie mniejszym lub większym przypadkiem, jaki sprawił, że firma zaczęła się w tym gatunku, tutaj bardzo duży cudzysłów, specjalizować, czyli w tym przypadku powtarzać jakieś tam sprawdzone wcześniej wzorce i ostatecznie kanibalizować swoje własne poprzednie dokonania, okazjonalnie dorzucając jakieś nowości, ale także bazujące na tym, co ktoś kiedyś zrobił. Nie wierzycie? No to zagrajcie z tą myślą w Medium, czyli tę masę krytyczną bullshitu i trzymajcie się jednocześnie mocno, bo nic nie wskazuje na to, by Bloober zamierzał ten swój kierunek rozwoju zmienić. Silent Hill 2 wjechał na rynek z absolutną pewnością siebie, opowiadając dość prostą historię głównego bohatera. W ramach tej przygody, podobnie jak The Medium, poruszał cholernie dojrzałe i poważne tematy, jednak w odróżnieniu od gry Bloobera, z każdego z nich wyszedł na tarczy. Z początku jako gra z dwójką w tytule, ale pozbawiona aspektów pierwowzoru, sequel Silent Hilla nie miał łatwego życia, jednak z czasem zaczęło się to powoli zmieniać, ponieważ gracze dostrzegali w tej grze coraz więcej. Ciężko byłoby wskazać inne produkcje z tamtych czasów, które byłyby tak ciężkie w odbiorze, w rozrywkowym przecież z definicji medium. Nie tym medium. W tym medium chyba najbardziej dojrzałą rzeczą, jaką zrobisz, będzie nakarmienie kota, żeby nie spadł z rowerka. Wyjątkowość Silent Hilla 2 to nie tylko kwestie związane z efektami pracy deweloperów, ale też nas, graczy. Zmienił się odbiorca, zmieniły się jego oczekiwania, sytuacja życiowa, wiek, co oczywiście wpłynie na to, jak będzie odbierał wydarzenia z gry.
Zmieniła się też branża, zmieniły się środki, jakimi operuje, a wielokrotnie większa publiczność z pewnością jest bardziej wybredna niż ta w erze PS1 czy PS2. Powtórzenie tego, czym Silent Hill 2 był 20 lat temu, będzie zwyczajnie niemożliwe w tym samym sensie, w jakim, nie wiem, remake Mario czy Metal Gear Solid nie mógłby się całkowicie udać. Nie da się ruszyć tego tematu bez straty dla kultowości klasyka i co najmniej żółtej kartki dla tych, którzy się za to wezmą. Dzieje komputerowego horroru, m.in. za sprawą pierwszych gier firmy Frictional Games, skręciły w zupełnie innym kierunku niż ten, którym podążał Silent Hill 2. Po tym została nam tylko dziura, która jeszcze jest, ale za chwilę jej nie będzie, ponieważ wypełni ją remake Bloober Teamu, firmy próbującej pozycjonować się na jakiś taki rozsądny kompromis pomiędzy dojrzałymi tematami i trudnymi sprawami, a zabawą w berka z omnipotentnymi maszkarami. Mimo tego historia studia, a już w szczególności jego ostatnia gra, pokazuje, że nie są w stanie zrobić niczego, co nie byłoby skórą zdartą z innych produkcji, także własnych, a u podstaw tak naprawdę smętnym, zrobionym bez polotu symulatorem chodzenia od skryptu do skryptu. Bloober Team utknął w piekle powtarzania dokładnie tych samych, podpatrzonych lata temu sztuczek w odtwórczych tytułach na tak długo, aż zrozumieją, że może nie do końca tego oczekują od nich odbiorcy, a może studio próbuje w ten sposób przekonać tak naprawdę samo siebie, że gracze właśnie tego chcą i to stąd biorą się przechwałki o uwielbianych i docenianych mistrzach straszenia z Polski. Nie wiem. Tak czy siak ta spirala bez sensu jest ich własnym cichym wzgórzem, z którego chyba nigdy się już nie wydostaną. I wiecie co, jeśli miałbym to jakoś skomentować, może podsumować po ograniu The Medium, to bardzo im dobrze. Trzymajcie się tam w tym mglistym świecie i pamiętajcie, że brzęczenie radyjka to nie są dobre wiadomości.